Siemanko, z tej strony Sermisiek. Prace na Diablo 4 prowadzone są od kilku lat i przebiegają w dobrym tempie. Świadczy o tym częstotliwość pojawienia się nowinek na temat kolejnej odsłony tej legendarnej serii. Po ogromnym sukcesie poprzednich części oczekiwania graczy są wysokie. Produkcja będzie kolejną odsłoną kultowej serii gier od Blizzard Entertainment. Najnowsza część ma wrócić klimatem do swoich mrocznych korzeni i czerpać z dwóch pierwszych produkcji. Diablo 4 będzie przypełnione gęstym klimatem, pełnym brutalności i tajemnicy, rodem z Diablo 2. Im bliżej do premiery Diablo, tym mocniej wzrasta zainteresowanie tą produkcją. Dlatego mówię kilka kluczowych szczegółów o grze, które powinieneś wiedzieć przed jej zakupem. Podzielcie się również waszymi nadziejami, ale i obawami w komentarzach. Zaczynajmy! Zapewne znów przyjdzie nam się zmierzyć z tytułowym Diablo, czy sprzymierzyć z aniołami w słusznej sprawie. Z konkretnych informacji wiadomo tylko, że akcja toczyć ma się w krainie zwanej Sanktuarium, która ponownie zostanie obrana za cel przez siły piekła. Armia dowodzona ma być przez demona o imieniu Lilith. Akcja gry ma się rozgrywać po wydarzeniach znanych z dodatku do Diablo 3 Reaper of Souls. Historię będziemy mogli poznawać w sposób, który nie był dostępny w poprzednich częściach gry. Wcześniej przechodziliśmy kolejne lokacje w danych regionach, pokonując na końcu bossa, aby przedostać się dalej. Będzie to z całą pewnością kolejny reprezentant typowego dla serii gatunku RPG hack and slash z mrocznym klimatem i widokiem w rzucie izometrycznym. Co ciekawe, ma to być tytuł wymagający połączenia z internetem także podczas ogrywania solowej kampanii. Spowodowane jest to możliwością dzielenia świata z innymi graczami, a połączenie sieciowe jest do tego niezbędne. Ponadto reżyser gry ujawnił, że ukończenie głównej kampanii fabularnej powinno zająć od 35 do 45 godzin. W przeciwieństwie do poprzednich odsłon serii, Diablo 4 to gra z otwartym światem. Oznacza to, że gracze będą mogli przemierzać 5 różnorodnych regionów w dowolnej kolejności i w dowolnym momencie oraz bez przeszkód przemieszczać się między nimi. Sanktuarium stanie się tętniącą życiem krainą, zachęcającą do eksploracji w poszukiwaniu wrogów i bogactw. Dzięki nowościom, takim jak środowiska potworów powiązane z regionami, wspólny świat z wydarzeniami publicznymi czy miejsca spotkań graczy w miastach, czwórka przyniesie graczom mniej samotny, choć nie mniej mroczny świat. Ponadto różnorodne regiony są ze sobą połączone w ramach jednego świata, pozwalając graczom na płynną wędrówkę bez przeszkód w postaci ekranów wczytywania. Ojczyzna druidów to dziki deszczowy obszar pełen bujnej roślinności, który wieńczy linia wybrzeża. W jego gęstwinie czają się wilkołaki, a wzdłuż wybrzeża grasuje nowa rodzina potworów. To pielce, które wciągają nieuważnych nieszczęśników w głębiny. Te ośnieżone szczyty są schronieniem dla uduchowionych mnichów, którym służy odosobnienie zapewniane przez niedostępne góry. Szukają tu oświecenia, nieświadomi, jakie potworności kryją się poniżej w mroku krętych jaskiń. Suche stepy to sroga i nieprzyjazna kraina, którą tylko najbardziej zahartowane lub zdesperowane dusze nazywają domem. Uważajcie, jej mieszkańcy zrobią wszystko, by przetrwać, posuwając się nie tylko do napaści napotkanych wędrowców, ale też do kanibalizmu. Te pełne wężów bagna to dom dla czarownic i zelotów poszukujących starożytnych artefaktów wśród tutejszych trzęsawisk. Nieostrożnych awanturników czeka tu rychłe spotkanie z niebezpieczeństwem. Jak już dobrze wiecie, z wizyt w Alcarnus i Caldeum, pustynne cienie Kedżystanu doskonale skrywają poczynania kultystów, przeczesując tajemnicze opuszczone ruiny i szukając mocy, która pozwoli im przywrócić do życia najwyższych złych. Tak jak wspomniałem wcześniej, Diablo 4 będzie typowym przykładem gry typu hack and slash. Będziemy przemierzać kolejne regiony walcząc z hordami przeciwników. Na naszej drodze staną mniej groźni oponenci, ale także większe bestie, które będą wymagały od nas nieco więcej sprytu i zręczności. W Diablo znajdzie się także wszechstronny system rozwoju bohatera. Pomogą w tym talenty, punkty zdolności, runy i legendarne łupy. Z ciał pokonanych wrogów będziemy zbierać złoto oraz przedmioty, które pomogą nam w pokonaniu coraz silniejszych przeciwników. Jak wiadomo, Blizzard jest pionierem w kwestii tworzenia gier hack and slash i wydaje mi się, że Diablo 4 zapewni nam długie godziny emocjonującej zabawy. Do dyspozycji oczywiście otrzymamy ogromny, otwarty świat. Poza głównym wątkiem fabularnym będzie on wypełniony przeróżnymi zadaniami pobocznymi i innymi aktywnościami. Bardzo ciekawym elementem Diablo 4 będą obozy. Początkowo zajęte przez przeciwników, po oczyszczeniu staną się dla nas oazą spokoju. Każdy z nich będzie posiadał odrębną historię. Obozy będą stanowiły także punkty przeznaczone do szybkiej podróży. Blizzard w najnowszej odsłonie swojej serii chce bardzo mocno postawić na rozgrywkę sieciową i nie będzie to typowe MMO, ponieważ twórcy zapewniają, że innych graczy spotkamy tylko na otwartych obszarach. Nieco więcej może się ich znaleźć w miastach oraz podczas wydarzeń publicznych. Lochy i kluczowe elementy historii będą natomiast dostępne tylko i wyłącznie dla nas. Diablo 4 doczeka się kilka poważnych zmian w rozgrywce.
Legendarne moce nie będą już tak jak we wcześniejszych odsłonach przypisane do jednego rodzaju łupów. Będziemy mogli także modyfikować legendarne przedmioty. W tym procesie pomoże nam nowa postać niezależna, okultysta. Poświęcając legendarny przedmiot, wyrwiemy z niego esencję, którą później będziemy mogli użyć na innym przedmiocie. Co ważne, będzie to działało w przypadku wszystkich rodzajów ekwipunku. Esencję np. z pierścienia będziemy mogli przenieść na zbroję. Ponadto doczekamy się także odświeżonego systemu Paragon. Został on nazwany Paragon Board i będzie występował w formie gry planszowej. Punkty doświadczenia, które zdobędziemy w trakcie gry, będziemy mogli wykorzystywać do umieszczania specjalnych płytek na planszach, co wzmocni naszą postać. Znajdziemy w grze 4 rodzaje płytek: normalne, magiczne, legendarne i rzadkie. Dodatkowo wzmocnimy je specjalnymi glifami. Do tej pory potwierdzono następujące klasy postaci do wyboru. Barbarzyńca jest idealny dla osób o agresywnym stylu gry. Jest mistrzem broni dwuręcznej. Łączy swoje przerażające narzędzie z okrzykami wojennymi i wzmocnieniami zwiększającymi zdolności. Druid powraca ze swoją menażerią zwierzęcych towarzyszy. Dzięki umiejętnościom, które pozwalają skupić się na przywoływaniu stworzeń lub władaniu umiejętnościami żywiołów, druid jest złotym środkiem między agresywną grą na dystans a walką na pierwszej linii frontu. Nekromanta posiada 2 różne rodzaje zasobów, których używa: esencje i zwłoki. Inną funkcją zwłok jest fakt, że mogą być używane do przywoływania szkieletowych sługusów lub do zasilania różnych innych umiejętności. Oprócz pojawiania się, gdy wrogowie są zabijani w pobliżu nekromanty, zwłoki mogą być również generowane za pomocą różnych efektów, co daje dodatkową kontrolę nad tym, jak często chcesz z nimi wchodzić w interakcję. Jeśli chodzi o broń i inny unikalny sprzęt, nekromanci używają mieczy, sztyletów, różdżek i tarcz. Łostrzyca jest klasą hybrydową. Bez problemu możemy wybrać, czy walczyć w zwarciu, czy jednak zdecydować się na potyczki dystansowe. Wykorzystuje łuki jako swoją podstawową broń wraz z kolekcją śmiercionośnych noży i pułapkami. Czarodziejka jest bohaterką o wysokim ryzyku, ale także wysokiej nagrodzie. Włada potężną magią, będąc przy tym delikatną postacią. Zadaje obrażenia dzięki swoim umiejętnościom opartym na żywiołach. Jej podstawowy zasób to mana. W 4 zabraknie klasycznej klasy rycerskiej, takie jak wojownik, paladyn lub krzyżowiec. Blizzard zapowiedział jednak, że kolejne klasy będą pojawiać się jako dodatki do gry. Możemy przypuszczać, że jedną z pierwszych klas, jakie zostaną dodane po premierze, będzie klasa skupiona na walce przy pomocy miecza i tarczy. Większość graczy była zdania, że system rozwoju postaci był zbyt prosty. W efekcie Blizzard znacząco go rozbudował. Wybór jednej zdolności doprowadzi nas do kolejnych, ale jednocześnie zablokuje dostęp do pewnej części. Podczas jednej gry poznamy co najwyżej 40% wszystkich umiejętności wybranej klasy postaci. Diablo 4 pozwoli na trwały rozwój postaci oraz jej modyfikacje. Punkty umiejętności będą przyznawane po zdobyciu kolejnych poziomów doświadczenia oraz po odkryciu rzadkich ksiąg. Każda klasa dysponuje własnym drzewkiem talentów, które służą do dalszej modyfikacji postaci, ale wasze wybory pociągają za sobą pewne konsekwencje. Przykładowo, czarodziejka może skoncentrować się na zdolnościach, które wspomagają jej mobilność lub na obrażeniach od błyskawic, rezygnując zarazem z potężniejszych mocy związanych z zimnem. Druid może zostać wytrzymałym wojownikiem walczącym w zwarciu, inwestując w zdolności niedźwiedziołaka. Nie oznacza to, że zdolności wilkołaka czy magiczne będą poza jego zasięgiem, ale z pewnością stracą one na skuteczności. Wybór specjalizacji zależy od gracza, a inwestycje w poszczególne talenty będą odzwierciedleniem tego wyboru. Co ważne, według Blizzarda to właśnie endgame będzie prawdziwym polem do popisu dla graczy. Do momentu dotarcia do końca gry twórcy przewidują, że gracze odblokują około 30–40% zawartości oferowanej przez drzewko. Oznacza to ogromną różnorodność w rozwijaniu swojej postaci, niezależnie od tego, jaką klasę reprezentuje. Blizzard Entertainment zdecydował się opowiedzieć w najnowszym materiale o systemie walki w Diablo 4, zapowiadając intrygującą zmianę oraz postawienie na nieco inne akcenty. W przeciwieństwie do Diablo 3, w 4 wygląd świata ma być uproszczony, ale równocześnie przejrzysty, tak aby gracze mieli wrażenie przyjemności. Ma to bezpośrednio wpłynąć na system walki, który oprócz zręczności będzie od nas wymagał umiejętności taktycznych. Co ciekawe, aby uzyskać efekt tej przejrzystości, deweloperzy zdecydowali się usunąć niebieską oraz żółtą poświatę towarzyszącą silniejszym przeciwnikom. Okazuje się jednak, że wprowadza to także pewne ograniczenia. Twórcy nie chcą dążyć do bezmyślnego, zręcznościowego modelu walki. Obrona oraz atak mają polegać na skuteczności, aniżeli na przypadkowym klikaniu na oślep. Deweloperzy zaprojektowali przeciwników w taki sposób, aby ci wykorzystywali mechanikę ruchu, przez co trzymani będziemy w ciągłej gotowości. Poszczególne typy oręża mają charakterystyczną oprawę graficzną i wywierają znaczny wpływ na przebieg rozgrywki dzięki takim funkcjom jak arsenał barbarzyńcy. Włożono również sporo pracy w silnik gry, tak aby korzystanie z broni było bardziej realistyczne i w sposób przekonywujący wymagało od bohatera użycia siły fizycznej.
jak na przykład podczas wypiętrzenia, kiedy barbarzyńca uderza w ziemię z wielką siłą. Korzystanie z różdżek powinno być szybsze od użycia kosturów, a miecz i broń obuchowa powinny mieć diametralnie inne działanie. Aby odzwierciedlić te aspekty oręża, dodano w najnowszej wersji testowej gry szybkość ataku oraz inne cechy charakterystyczne broni. Ogólnie rzecz biorąc, broń jednoręczna umożliwia bohaterowi szybki atak i zmianę pozycji na polu bitwy, zaś wolniejszy w użyciu oręż dwuręczny zadaje większe obrażenia. Oprócz szybkości ataku, każdy rodzaj broni posiada cechy fizyczne. W przypadku tarcz jest to wartość bloku. Oznacza to, że każda tarcza znaleziona w sanktuarium będzie dysponować oprócz wszystkich innych magicznych afiksów atrybutem bloku. Jako właściwości fizyczne, cechy te są spójne dla wszystkich egzemplarzy broni tego samego typu i nie można ich modyfikować. Obecność player vs player w Diablo 4 docenią zarówno długoletni fani serii Diablo, ale także miłośnicy gier MMO, takich jak World of Warcraft. Oczywiście te osoby, które nie będą chciały brać udziału w pojedynkach z innymi graczami, nie będą musiały tego robić. W czwórce będą występować strefy player vs player, nazywane polami nienawiści. Wejście do takiej strefy nie będzie miał wpływu na aktualnie wykonywane zadania, ani na postęp fabularny. W celu dostania się do tej strefy będzie połączona specjalna waluta. Odłamki nienawiści otrzymamy za pokonywanie potworów, wykonywanie zadań czy walkę z innymi graczami. Znajdziemy je także w skrzyniach. Za śmierć w strefie player vs player przewidziane są także kary. W momencie, kiedy zostaniemy pokonani, stracimy wszystkie nieoczyszczone odłamki nienawiści. Kara nie jest zbyt dotkliwa, chyba że mamy przy sobie dużą ilość waluty. Z najnowszych informacji, które otrzymaliśmy od deweloperów, możemy dowiedzieć się kilku bardzo ciekawych rzeczy dotyczących nadchodzącej gry Blizzarda. A mowa tutaj o sezonach, które będą bardzo ważnym elementem w grze. Możemy liczyć na zadania zapewniające nowe wyzwania, tajemnice i możliwości zdobywania doświadczenia. Zawartość poszczególnych sezonów pozwoli także na lepsze poznanie świata sanktuarium. Co ważne, każdy sezon będziemy mogli rozgrywać nową postacią. Pozwoli nam to na całkowicie nowe doświadczenie podczas rozgrywki. System Paragon z Diablo 3 powróci w czwartej części, jednak w zmienionej formie. Po uzyskaniu 50 poziomu postaci otrzymujemy dostęp do tzw. Paragon Board. Jest to tablica z punktem startowym znajdującym się w środku odnogi, które z niego wychodzą, są reprezentowane przez kafelki. Każdy kafelek to określone zwiększenie danej mocy, dodatki do postaci i tym podobne. Kafelki zwiększają również Twoją moc. Wraz z ekspansją na tablicy uzyskujemy dostęp do normalnych, magicznych, rzadkich i legendarnych kafelków. Przekłada się to rzecz jasna na moc oraz dodatki, jakie oferują. Co ciekawe, kafelki na dalszym etapie oferują specjalne sloty na tzw. glify. Aby móc je tam umieścić, musimy je wpierw odszukać w świecie gry. Nie jest wiadome, co oferują same glify, ale można śmiało założyć, że wpływają na zwiększenie możliwości danej mocy. Natomiast jeśli osiągniemy skraj tablicy, to uzyskujemy wtedy dostęp do specjalnego kafelka, który przez Blizzard został określony jako brama. Aktywowanie jej połączy naszą tablicę z nową, która oferować będzie zupełnie inne kafelki, co przełoży się na jeszcze większe możliwości rozwoju postaci. Diablo Immortal rozpętało sieci burzę po tym, jak okazało się, że to z jednej strony świetna gra mobilna i pecetowa, ale z drugiej koszmarny pożeracz pieniędzy. Taki, który po kilkunastu godzinach zabawy wymusza na nas morderczy grind albo obniżenie stanu konta bankowego. Diablo 4 oczywiście też będą dostępne także mikrotransakcje. Mają one dotyczyć jednak w większości tylko przedmiotów kosmetycznych, takich jak m.in. skórki na broń czy na zbroję. Większość przedmiotów legendarnych i specjalnych będziemy mogli znaleźć podczas rozgrywki. Diablo 4 zadebiutuje na rynku w 2023 roku. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale dwa niezależne źródła twierdzą, że to właśnie w kwietniu zagramy w Diablo 4. Co więcej, preordery mają ruszyć już w przyszłym miesiącu, czyli w grudniu 2022 roku. Gra pojawi się na PC oraz na konsolach Xbox One, Xbox Series XS, PS4 i PS5. Prawie każda licząca się gra Blizzarda posiada polską wersję językową. I nie chodzi wcale o samo tłumaczenie plus napisy, ale pełen dubbing. Tak jest Overwatch, Heroes of the Storm, Hearthstone czy Diablo 3. I tak będzie również Diablo 4. Niestety, na Diablo 4 będziemy musieli jeszcze trochę zaczekać. Mam nadzieję, że nowe informacje związane z grą podsycają wasz żar i sprawiają, że warto będzie poczekać na grę odrobinę dłużej. Produkcja budzi nadzieję graczy na powrót do korzeni i przywrócenie marce dawnej świetności. I mimo, że Diablo 3 był światowym hitem, mocno podzielił graczy. Jak waszym zdaniem na chwilę obecną wypada Diablo 4 i jak wam się podobają nadchodzące zmiany w tej produkcji? Trzymajcie się!